Dzień dobry, drodzy Państwo. Witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj nie będzie budżetowo, dzisiaj nie będzie tanio, dzisiaj będzie jakby luksusowo. Drodzy Państwo, czasem zdarzają się takie obiektywy, o których przynajmniej ja tak mam, które bardzo bym chciała spróbować, z których bardzo chciałabym pokorzystać, ale w żaden sposób nie mogę uzasadnić ich zakupu. I takim właśnie obiektywem jest 75 Olympusa. Obiektyw, który jest już nieco chyba legendarny nawet. Wszyscy mówią, że jest to najbardziej ostry obiektyw Olympusa, czy nawet najbardziej ostry obiektyw w systemie Micro 4/3. W związku z czym moja ciekawość była ogromna i bardzo chciałam go spróbować. I dzisiaj Państwu właśnie o nim opowiem, a to, że mogę Państwu o nim opowiedzieć, zawdzięczam firmie Interfoto EU, które to jest komisem fotograficznym. Link do Interfoto EU znajdziecie Państwo oczywiście w opisie filmu. I ja bardzo serdecznie im dziękuję za to, że mam taką możliwość, bo tak jak wspomniałam, nigdy nie mogłam uzasadnić zakupu tego obiektywu, choć bardzo, bardzo chciałam go spróbować. No i drodzy Państwo, co ja tu Państwu dużo będę mówić, to jest obiektyw, który spełnił jakby oczekiwania, czy też spełnił to, czego się po nim spodziewałam. Jest to ogniskowa 75 mm, w związku z czym na pełną klatkę daje nam to praktycznie 150 mm, więc jest to już takie krótkie tele, więc nie jest to najprostsza ogniskowa, z której można korzystać. Nie jest ona uniwersalna w żaden sposób. Natomiast ja miałam dużą zabawę i dużą radość z korzystania z tego obiektywu. Dla tych z Państwa, którzy obejrzeliście film o targu Staroci, wszystkie zdjęcia, które były tam wykonane, były wykonane właśnie tym obiektywem, więc zachęcam też do przeskoczenia sobie do tamtego filmu po obejrzeniu tego, jeżeli jesteście Państwo ciekawi rezultatów. Natomiast jedyne, co chciałam Państwu tutaj o nim opowiedzieć, jeśli chodzi o wygląd i jak się ma, tutaj Państwo widzicie, jak on wygląda na Apple 7. Na przebitkach będziecie Państwo też widzieć, jak wygląda na M5. On jest duży, ale nie jest za duży. On ma ogromną tą część przednią, bo ten tutaj to szkło, ta przednia soczewka to jest naprawdę kawał szkła. To jest bardzo duży element, o który wiadomo trzeba dbać i uważać, żeby go nie zarysować, ale sama budowa obiektywu jest taka, że ten element szklany nie odstaje, więc nie zarysujemy go aż tak łatwo. Ja nie miałam osłonki przeciwsłonecznej, z którą mogłabym chodzić w nim, no ale miałam zatyczkę, więc po prostu jak go chowałam do torby, to zamykałam go zatyczką. Obiektyw ma bardzo duży i bardzo gładko chodzący ten pierścień ostrości, ostrzenia manualnego, ale jak mam być z Państwem zupełnie szczera, ani razu chyba nie użyłam tego pierścienia, a może użyłam tylko po to, żeby zobaczyć, że działa, ponieważ tak celny i tak szybki jest tutaj autofokus. Ten obiektyw, który ja dostałam do użycia, jest, jak Państwo widzicie, srebrny, jak również jest używany, więc on tu na sobie ma jakieś takie zadziorki, jakieś takie zadrapania, ale to w żaden sposób nie wpływa na to, jak ten obiektyw działa. Co jeszcze mogę Państwu o nim powiedzieć? No na pewno nie jest to obiektyw makro, jak tu Państwo widzicie. On ostrzy od 0,84 metra. No to nie jest jakaś szałowa odległość, więc nie można podejść bardzo blisko do obiektu, to na pewno nie będzie, nie da się nim zastąpić obiektywu makro, ale też nie takie jest tego obiektywu przeznaczenie. Chciałam Państwu jeszcze tutaj pokazać jedną rzecz, fotograficzne ASMR jak zwykle, ponieważ nie wiem, czy to jest kwestia tylko tego obiektywu i tego, że na przykład jest używany, jest już troszkę zużyty, czy jest to kwestia wszystkich tych obiektywów, ale jego słychać jak on ostrzy. Nie bardzo, to nie jest taki dźwięk jak na przykład wydaje 20 Lumixa, ale no słychać go i tu chciałam Państwu pokazać jak bardzo. Więc uwaga, fotograficzny ASMR.
Mam nadzieję, że było to słychać. Drodzy Państwo, do czego ja używałam tego obiektywu? Ja go nosiłam ze sobą przez jakiś czas, po prostu był ze mną w torebce i wracając z różnych tam wydarzeń życiowych, robiłam sobie zdjęcia. Wzięłam go na jedną imprezę taką, która odbywała się w ciemnym miejscu, gdzie było bardzo mało światła i korzystałam z niego w połączeniu z lampą błyskową. Ponieważ robiłam tam wtedy portrety i to byli moi znajomi, to też nie będę Państwu tych zdjęć pokazywać, ale mogę Państwu zagwarantować, że wychodziły super ostre. Żyleta, autofokus też nie miał problemu z łapaniem ostrości. Naprawdę super do portretów, aczkolwiek bardzo ciasny. To nie byłby mój pierwszy wybór na pomieszczenia, zresztą później w pomieszczeniu zmieniłam sobie na 25 ten obiektyw, ale żeby wychwycić takie właśnie jakieś szczegóły, detale, bardzo fajnie się ten obiektyw sprawdził. Kiedy jeszcze go używałam? Używałam go na spacer taki miejski i myślę, że to jest bardzo fajny obiektyw, wbrew pozorom, do takiej fotografii ulicznej, kiedy nie chcemy wchodzić ludziom prosto w twarz, kiedy chcemy robić te zdjęcia bardziej dyskretnie i kiedy chcemy mieć też piękną kompresję tła i pierwszego planu, ponieważ ten obiektyw pięknie maluje. Mnie się bardzo podoba obraz z niego i zapewne gdyby, jak to zwykle w życiu bywa, gdyby pieniądze nie były kwestią, to bym go chciała. Ale ponieważ tak rzadko bym z niego korzystała, to ja na przykład nadal nie widzę uzasadnienia dla siebie, żeby taki obiektyw nabyć. Ale jeżeli Państwo na przykład robicie portrety i jeszcze może zarabiacie na tej fotografii albo chcecie zarabiać na fotografii, to do takiej fotografii na zewnątrz, gdzie mamy dużo przestrzeni, to on będzie kapitalny. On przepięknie odcina nasz obiekt od tła, jeżeli jest w pełni otwarty. On robi przepiękne proporcje. Zresztą zobaczycie Państwo na zdjęciach, to nie będą znowu jakieś arcydzieła, to będą takie po prostu zdjęcia, które udało mi się zrobić, które też myślę, że lecą w trakcie, jak ja do Państwa mówię, więc już Państwo widzicie na zdjęciach, że on po prostu bardzo ładnie maluje. Więc drodzy Państwo, jeżeli jesteście Państwo ciekawi albo chcielibyście Państwo zastanawialiście się, czy nabyć sobie ten obiektyw, to myślę, że nie będziecie Państwo żałować. Są tańsze alternatywy do obiektywów portretowych. Jest na przykład Sigma 56, jak się nie mylę, ze światłem 1.4. Ja jej nigdy nie próbowałam, ale z tego, co czytałam, widziałam, to ona jest bardzo ostrym obiektywem i bardzo fajnym obiektywem. Robin Wong zrobił kiedyś takie porównanie tej 75 i obiektywu makro, który bardziej się nadaje na przykład do portretów, czy można tej 60 używać do portretów? Jak najbardziej można, natomiast ten da nam zdecydowanie ładniejsze rozmycie, bo jest i dłuższa ogniskowa i jest po prostu jaśniejszy, bo jest światło 1.8. Także drodzy Państwo, zapraszam na resztę zdjęć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeżeli macie Państwo okazję, może sobie pożyczyć ten obiektyw od kogoś, może ktoś ze znajomych ma, to serdecznie zapraszam. Jestem pewna, że będziecie się Państwo z nim świetnie bawić, bo daje naprawdę piękny obrazek i nie jest zbyt wielki, bo jak widzicie tutaj z Apple 7 daje radę spokojnie i nie jest też taki bardzo, bardzo ciężki. Na pewno jest lżejszy niż ta 11, o której mówiłam, on chyba też jest z metalu, bo jak go tak dotykam, to jest bardzo zimny, więc zakładam, że on jest metalowy. Natomiast nie jest aż tak ciężki jak te STT Artisan, bo tamte to są jakieś takie pancerne. Ten taki pancerny nie jest. Zapraszam Państwa na kolejny film, jaki będzie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, że jesteście ze mną i że wracacie. Tym z Państwa, którzy wracają, a jednak nie subskrybują, to chętnie, zachęcam Państwa bardzo do subskrypcji, bo może w końcu przekroczę kiedyś ten próg, który pozwoli mi dostać jakieś 2 zł od YouTube'a, a nie ukrywam, że byłoby to całkiem przyjemne. Dziękuję Państwu jeszcze raz i do usłyszenia niebawem.